Cześć, tu Jakub Grydziel, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiejszą przygodę zaczynamy wcześnie, o 4:50 rano na stacji Wrocław Główny. Wsiadamy w pociąg kolei dolnośląskich i jedziemy linią kolejową nr 274 w kierunku Wałbrzycha Głównego. Planowana trasa piesza liczy 26 km. Rozpoczniemy w Głuszycy Górnej, przejdziemy przez masyw Włodarza, następnie przez Jedlinę Zdrój, dalej grzbietem rybnickim, aż na szczyt Góry Borowej i potem zejdziemy do drogi krajowej 35 i przez Barbarkę dojdziemy do stacji Wałbrzych Główny. Jadąc w okolicach Mietkowa zobaczycie jedną z wielu kopalni piasku na Dolnym Śląsku, które licznie występują na równinie wrocławskiej i Przedgórzu Sudeckim. Piasek wydobywany na cele budowlane, a po eksploatacji w wyrobiskach tworzą się stawy. Po lewej stronie szyn zobaczymy ogromny elewator zbożowy oraz masyw Ślęży w oddali. W okolicach Imbramowic po prawej stronie wznosi się Pyszczyńska Góra, należąca już do wzgórz Strzegomskich. Góra, a właściwie wzgórze, ma ciekawą budowę geologiczną. Zbudowane głównie z zieleńców z soczewkami wapieni, należy do kaledonidów kaczawskich, słabo zmetamorfizowanych skał osadowych. Za Imbramowicami dostrzeżemy kolejne wzniesienia wzgórz Strzegomskich, Górę Krzyżową, Jedlicę i Swarną. W Jaworzynie Śląskiej, tuż obok stacji kolejowej, znajduje się Muzeum Techniki Kolejnictwa ze starymi parowozami. Doskonała atrakcja dla dzieci. Przejazd przez Wałbrzych jest bardzo malowniczy. Zobaczymy góry czarne z charakterystyczną Górą Borową, Kozłem, Wołowcem, Dłużyną, ale także zobaczymy niedźwiadki. Na stacji Wałbrzych Główny przesiadamy się do drugiego pociągu i po 13-15 minutach dojeżdżamy do stacji Głuszyca Górna i zaczynamy dzisiejszą górską wędrówkę. Podobnie jak inne wsie w tej części Sudetów, Głuszyca w początkach istnienia była osadą drwali i flisaków. Mieszkańcy trudnili się wycinką drzew oraz spławianiem ich bystrzycą w dół rzeki. Wśród zabytków warto wymienić spektakularny wiadukt kolejowy linii Sudeckiej Kolei Górskiej prowadzącej z Wałbrzycha do Kłodzko oraz dawny kościół ewangelicki, obecnie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Istnieje możliwość umówienia się na zwiedzanie wnętrza oraz wejścia na wieżę, która stanowi doskonały punkt widokowy na okolicę. Podążając lokalną drogą, już po krótkim czasie witają nas przepiękne panoramy gór czarnych. W sierpniu można tu zaobserwować liczne gatunki roślin: jastrzębce, bodziszki, ostrożeń warzywny, żywiokost lekarski. Masyw Włodarza na południowych zboczach wita nas gęstym lasem bukowo-świerkowym ze zróżnicowanym wiekowo drzewostanem. Cały masyw Włodarza wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Gór Sowich, dużego obszaru chronionego, na którym prowadzona jest polityka zrównoważonego rozwoju. W czasie II wojny światowej, w latach 1943-45, to właśnie w masywie Włodarza i sąsiednich górach powstawał projekt RIZE, Olbrzym. Była to sieć podziemnych kompleksów, które prawdopodobnie miały służyć różnym ministerstwom III Rzeszy jako schrony z dala od obszarów narażonych na bombardowania alianckie. Projekt nigdy nie został ukończony. Z biegiem lat narosło wokół niego wiele legend, mitów i hipotez. Sugerowano, że pracowano tu nad nowoczesną bronią Wunderwaffe czy latającymi dyskami inspirowanymi technologią inżynierii wstecznej z rozbitego UFO. Geologicznie masyw Włodarza zbudowany jest głównie ze skał metamorficznych, gnejsów z wyraźną laminacją oraz połyskującymi w świetle kryształami minerału biotytu oraz migmatytów z widoczną wielokierunkową foliacją powstałą, gdy magma wcisnęła się w starsze istniejące wcześniej gnejsy. Wspinając się na Włodarza ciemnym lasem, który w czasie wojny był miejscem pracy więźniów obozu Gross-Rosen, przy budowie sztolni napotkamy wiele interesujących roślin i grzybów.
paproci, szczawik zajęczy, dziurawiec, jeżyny, maliny, ostrożeń lancetowaty, inwazyjne gatunki nawłoci i niecierpka drobnokwiatowego, a także grzyby, muchomory, pięknorodzi, gatunki mchów, chuby nadrzewne, m.in. chubiak pospolity. Występują tu również pająki i lejkowce labiryntowe tworzące charakterystyczne lejkowate wejścia do swoich nor. W lesie dostrzeżemy wiele zbutwiałych pni drzew. Choć mogą wydawać się martwe, często pozostają połączone z systemem korzeniowym i zaopatrywane są w składniki mineralne przez sąsiednie drzewa. W głębi ziemi takie drzewa wciąż żyją i mogą wypuszczać czasem nowe pędy, z których powstanie młode drzewo. To przykład leśnej współpracy roślin. Po krótkim podejściu docieramy na szczyt Włodarza, 811 metrów nad poziomem morza. Wita nas grupa gnejsowych skałek i niewielka wycinka, dzięki której roztacza się malownicza panorama w kierunku północnym. Dalej ruszamy głównym szlakiem sudeckim koloru czerwonego w stronę Jedliny Zdroju. Szlak ten, znany skrótowo jako GSS, jest najdłuższym oznakowanym szlakiem w Sudetach, liczy 444 km i prowadzi ze Świeradowa Zdroju do Prudnika. Ze szlaku podziwiamy piękne widoki na góry kamienne i góry czarne. Rozpoznamy stąd m.in. Ruprechticki Szpicak, Waligórę, Górę Borową i Chełmiec nad Wałbrzychem. Schodząc, docieramy do przełęczy Marcowej, gdzie znajduje się solidna górska wiata z możliwością legalnego rozpalenia ogniska. U podnóży Włodarza, bliżej Jedliny Zdroju, pojawiają się już skały osadowe przypominające piaskowiec, często z kwarcowymi laminacjami. Na świerkach uszkodzonych przez suszę, owady lub ptaki widać masywne wysięci żywicy, która ma właściwości antybakteryjne. Skraj lasu po opuszczeniu masywu Włodarza wita nas przepiękną panoramą Jedliny Zdroju i Gór Czarnych. Jedlina Zdrój to miasto położone w dolinie rzeki Bystrzycy na pograniczu Gór Sowich i Gór Wałbrzyskich. Podobnie jak Głuszyca, zostało założone przez Drwali, którzy w średniowieczu spławiali ścięte drzewa rzeką Bystrzycą z pomocą flisaków. W kolejnych wiekach Jedlina Zdrój za panowania na Śląsku Królestwa Prus zasłynęła z wód uzdrowiskowych, jednak intensywne prace górnicze naruszyły naturalny przepływ wód przez skały. Tym razem nie będziemy odwiedzać centrum Jedliny Zdroju, jedynie przekroczymy drogę nr 381 i ruszymy w Góry Wałbrzyskie. Geologicznie na podejściu na Jedliniec w podłożu można zobaczyć otoczaki, głównie laminowaną krzemionkę, skałę osadową o ciemnej barwie, znaną jako lidyt. Występuje tu również wiele obłych, mlecznych kwarców. Tak ukształtowane skały są dowodem na to, że w przeszłości w tym rejonie istniały rzeki i potoki, które już dawno zanikły. Otoczaki niegdyś były częścią zlepieńców, które po milionach lat zostały uwolnione z macierzystej skały osadowej i dziś leżą porozrzucane w lesie na ścieżkach. W oddali można dostrzec Pałac Jedlinka, dawną siedzibę, z której zarządzano budową projektu Olbrzym w masywie Włodarza w czasie II wojny światowej. Wiaduktem przechodzimy nad linią Sudeckiej Kolei Górskiej, którą podróżowaliśmy dziś rano. Po przejściu nad torami można zobaczyć piaskowce z uwięzionymi w nich otoczakami dawnych rzek i potoków. Po lewej stronie szlaku znajduje się nieużywany wlot tunelu kolejowego pod Sajdakiem. Przyjemną drogą przeciwpożarową docieramy na przełęcz pod Wawrzyniakiem. I tu zaczynają się schody. Podejście na Jedliniec z przełęczy pod Wawrzyniakiem jest bardzo strome i wymaga sporo siły oraz uwagi. Góry Czarne, zbudowane ze skał wulkanicznych, charakteryzują się właśnie takimi ostrymi, stromymi podejściami. Pod butami można dostrzec charakterystyczne czerwone riolity z białymi skaleniami. Skały magmowe, wylewne o dużej odporności na wietrzenie i erozję.
Docieramy na szczyt grzbietu Rybnickiego, a następnie leśną drogą przez monokulturę buka i świerka wchodzimy na szczyt Jedlińca. Świerk to szybko rosnące drzewo iglaste, od wieków wykorzystywane w meblarstwie. W XVIII i XIX wieku w Sudetach był masowo sadzony w miejsca wyciętej wcześniej Puszczy Sudeckiej. Na zboczach Jedlińca zobaczymy również riolitowe skały, które można określić mianem pseudojaspisu, pozbawionego struktur krystalicznych. Z Jedlińca kierujemy się na Jałowiec, gdzie na wierzchołku znajdują się ławki, niewielkie miejsce na ognisko oraz platforma widokowa, z której rozciąga się spektakularny widok na Góry Czarne, Pogórze Wałbrzyskie i Góry Sowie. Na zboczach Jałowca występują riolity z dużymi kryształami kwarcu o bogatej strukturze, niemal wyglądającej jak granit. Po drodze mijamy Jałowiec Mały oraz nieco wyższy, nieoznaczony szczyt z ciekawymi wulkanicznymi skałkami na wierzchołku. Stąd już niedaleko do celu naszej wędrówki, szczytu Góry Borowej. Docieramy do rozdroża Ptasiego, skąd rozpoczynamy ostatnie wymagające podejście. Po krótkiej, lecz intensywnej wspinaczce docieramy na szczyt Góry Borowej, dawniej nazywanej Górą Czarną. Jest to najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich, osiągający wysokość 853 metrów nad poziomem morza. Na wierzchołku znajdują się ławki, wiata turystyczna oraz okazała wieża widokowa. Wchodzimy na nią, by cieszyć się rozległą panoramą Sudetów Środkowych. Przy dobrej pogodzie widać stąd doskonale góry kamienne, wyżynę Unisławską, masyw lesistej Wielkiej oraz Dzikowiec, ale również przedgórze Sudeckie i masyw Ślęży. Schodzimy z Borowej czarnym szlakiem w kierunku Glinnika. Po drodze, na łąkach, można podziwiać piękne rośliny: dzwonki, wierzbówkę kiprzycę, jarząb, maki oraz marunę bezwonną przypominającą rumianek. Stąd roztacza się panorama na wyżynę Unisławską, nad którą górują Waligóra, Bukowiec z charakterystyczną kopalnią melafiru oraz wyróżniający się Stożek Wielki wznoszący się nad Unisławiem Śląskim. Za rozdrożem leśne Berdo na ziemi można zauważyć charakterystyczne zlepieńce, skały osadowe przypominające wyglądem beton. Za drogą krajową nr 35 wspinamy się lekko w górę na zbocza Barbarki. Przechodzimy przez polne łąki, z których rozpościera się widok na Góry Czarne z Górą Borową, Kozłami i Wołowcami. Wkrótce docieramy w okolice szczytu Barbarka, w czasach pruskich popularnego celu turystycznych wycieczek dawnych mieszkańców Wałbrzycha. Na jej zboczach, oprócz panoramy na Wałbrzych i Chełmiec, znajduje się dawne nieczynne wyrobisko kamieniołomu riolitu. Skała ta jest wykorzystywana w celach budowlanych w kolejnictwie. Kamieniołom ten jest jednym z zapomnianych nieoznaczonych pomników przyrody nieożywionej. Po krótkim zejściu docieramy do osiedla Podgórze w Wałbrzychu. W pobliżu dworca kolejowego można podziwiać przepiękny wiadukt Sudeckiej Kolei Górskiej, którym dzisiaj rano przejeżdżaliśmy po przesiadce. Następnie wchodzimy na drogę, przy której znajduje się jedno z nielicznych miejsc, gdzie przebiegają szlaki piesze wszystkich kolorów. Wkrótce docieramy do stacji kolejowej Wałbrzych Główny. Tutaj po 26 km, 1100 metrach przewyższenia kończy się nasza dzisiejsza wycieczka. Dziękuję za uwagę, obejrzenie odcinka do końca i do zobaczenia na szlakach. Odwiedźcie moją stronę i skorzystajcie z usług przewodnickich po Sudetach i Wrocławiu. Możesz również wesprzeć kanał, link w opisie. Cześć!